Maturzyści przypominają sobie, co jadano w Soplicowie, nie mając pojęcia, że niejaki pan Tadeusz rozmawiał i tańczył z obiadem. Świadoma tego jest kobieta, która nie zażywa narkotyków, a jednak wie, jak gadają zwierzęta i rośliny. Teraz dzieli się tym światem w swojej najnowszej książce. Może za kilka lat to ją będą czytały osoby szykujące się do egzaminu dojrzałości? Na dywanik u złego ojca trafiła Agnieszka Graclik, znana szerzej jako pani z Przyry. Kobieta, która widziała tyle wacków i stolców, że aż postanowiła wrócić do szkoły. Witaj. Witaj, dzień dobry. Upłynęło trochę czasu, odkąd czytałem pana Tadeusza, ale wciąż kojarzę, że spożywano tam karpie ćwiki, szczuki, flądry, bigos i inne przysmaki. Nie przypominam jednak sobie, by rozmawiano z posiłkiem przed jego spożyciem. A ty podobno znałaś pewnego pana Tadeusza, który rozmawiał z pokarmem, ba, nawet z nim tańczył. Tak, Tadeusz Skakun, który jak to skakun, żeby zbajerować samicę, piękne tańce wykonuje, macha nóżkami i wygląda to absolutnie przepięknie. Kiedy był jeszcze takim młodym samcem, jeszcze niedoświadczonym, w ogóle nigdy żadnej dziewczyny nie spotkał, nikogo w ogóle nie spotkał, to kiedy czasami mu wrzucałam do jedzenia świerszcze, to on patrząc na te świerszcze myślał, że tutaj może trzeba komuś zaimponować i najpierw tańczył. Najpierw robił wygibasy swoje nóżkami, wymachiwał i dopiero potem się orientował, że to jednak obiad. No cóż, po tym pierwszym pytaniu dam ci chwilkę oddechu. Przypominam wszystkim słuchaczom, by zasubskrybowali podcast gdziekolwiek go słuchają, bo pod koniec naszej audycji przypomnę o tym jeszcze raz, gdyż wraz z panią z Przyry mamy dla was pewną niespodziankę. Będę również wdzięczny za komentarze, udostępnienia i łapki. Z góry wam dziękuję i wracam do mej zacnej interlokutorki. Teraz tak, podczas naszej pierwszej rozmowy powiedziałeś, że jesteś w trakcie pisania książki, w której znajdzie się co nieco o pszczołach. W tym także o ich zapachu. Muszę więc spytać, czym pachną pszczoły i jak to się ma do ich komunikowania? Pszczoły są niesamowite. Znaczy, w ogóle pszczoły są niesamowite, ale pszczoły miodne są niesamowite. Ja żyję w takim permanentnym zachwycie nad pszczołami miodnymi, bo one po prostu stworzyły coś niesamowitego w tej swojej społeczności. I one są, przynajmniej z tego, co ja wiem o świecie, to najlepiej chyba skomunikowanym gatunkiem, jeśli chodzi o takie wewnętrzne przekazywanie spraw. I tutaj są trzy drogi komunikacji, o których wspominam w mojej nowej książce. Natomiast właśnie tak ten zapach jest jedną z form komunikacji u pszczół i to jest taka strasznie ciekawa w ogóle sprawa. Pszczoły są absolutnie uzależnione od swojej matki, od królowej. Ona musi być stale zdrowa, musi być stale obecna, do tego stopnia, że jeżeli się zabierze królową z ula, to w ciągu 15 minut wszystkie pszczoły w ulu wiedzą, że tragedia się stała, że nie ma matki, jest absolutna panika i pszczoły mają na taką okoliczność, robią wtedy mateczniki ratunkowe, czyli szybko produkują nową królową, bo królowa musi być, to jest absolutnie dla nich konieczne. I właśnie tym, co sprawia, że ta pszczoła, że ta królowa jest tak jakby szybko się tą jej nieobecność wykrywa, jest to, że ona bardzo specyficznie pachnie. Ona produkuje tak zwaną substancję mateczną, czyli taki feromon, w zasadzie taką mieszankę zapachów, która te pszczoły uzależnia. One cały czas bezustannie ją czyszczą, liżą, ona jest cały czas w dotyku jakichś innych pszczół i one sobie przekazują dalej jakby ten zapach, więc on momentalnie się rozchodzi po całym ulu. I to jest jedna rzecz, a druga jest jeszcze ciekawsza, jeśli chodzi o zapach tej matki, bo służy do tego, żeby pszczoły sprawdzały kondycję matki pszczelej, bo matka ma być zawsze zdrowa, płodna, ma zawsze dawać dużo dzieci. I teraz w momencie, kiedy taka królowa chodzi sobie po plastrach, to ona ma na stopach takie gruczoły zapachowe, którymi zostawia ślady na plastrze. I pszczoły cały czas to sprawdzają. I jeżeli nagle się okazuje, że pszczoła za mało chodzi,
za mało się, ta matka, za mało się przemieszcza po ulu, to w tym momencie jest też od razu podejrzenie, czy ona czasem nie jest za stara, czy ona czasem nie ma już problemów z chodzeniem i czy czasem nie trzeba by było jej wymienić. I w momencie, kiedy już za mało drepcze po tym ulu, za mało jest wypachniony tymi jej stopami, to jest, pszczoły zaczynają akcję pod tytułem cicha podmiana i zakładają kolejny matecznik. Matecznik, czyli po prostu taka powiększona specjalnie komórka plastra, po to, żeby zmieścić tą królową, bo królowa jest większa. No i jeżeli tak się dzieje, że faktycznie ta królowa tam trochę nie domaga i trzeba szybko ją zastąpić, to wtedy robotnicy zakładają takie, korzystając z tych larw, które już są w plastrach, bo jakby i robotnica, i matka pochodzą z tej samej larwy, one są identyczne, tylko po prostu inaczej karmione. No i taka larwa zostanie wykarmiona lepszym pokarmem, bo zostaje karmiona mleczkiem pszczelim, czyli takim no bardzo mocno, intensywnie odżywiającą substancją. I wówczas powstaje właśnie ze larwy zwykłej robotnicy powstaje matka nowa i zostaje tam wtedy zamach stanu przeprowadzony, stara królowa zostaje wyeliminowana i nowa zajmuje jej miejsce. Także pszczoły mają, każdy ul ma swój specyficzny zapach, dlatego one się też w stanie są odróżnić między ulami, tak. Czyli zapach stóp, smak wolności. To wróćmy do początku. O czym w ogóle rozmawia świat przyrody? No bo od tego zaczynasz swą książkę. Dziki poradnik gadania, mega porcja wiedzy o zwierzętach, która już niedługo szturmem zdobędzie serca i wątroby czytelniczek i czytelników. Jakby świat przyrody cały czas rozmawia. To jest absolutnie fascynujący temat. Jak ja w to weszłam, bo na początku miałam jakieś tam kilka przykładów w głowie, które chciałam opisać. Natomiast jak w to weszłam, to się okazuje, że to jest nieprawdopodobna w ogóle skala tego i nawet takie organizmy, które byśmy kompletnie nie podejrzewali o to, komunikują się w niesamowicie skomplikowany sposób. I wszystko jest jakby kwestią tego, że my jeszcze nie umiemy tego przeczytać, nie umiemy tego odczytać, nie umiemy jakby poznać tak naprawdę, o czym te zwierzęta do końca mówią, ale w tej chwili już wchodzi między innymi sztuczna inteligencja i okazuje się, że kiedy jakieś nagrania różnych zwierząt, to akurat nietoperze brano pod uwagę, kiedy przeanalizowała sztuczna inteligencja ich zapisy, ich rozmów, powiedzmy, to się okazało w ogóle, że cały język z tego wyszedł i tam mnóstwo takich ciekawostek, jakby i te komunikaty były takie jakby zaskakujące, bo nagle się pojawiały bardzo konkretne komunikaty, to takie nie dotyczące tylko tego, że trzeba tutaj zdobyć jedzenie, partnera albo terytorium, tylko takie już bardziej zaawansowane. Także no generalnie jakby taki podstawą wszelkiej komunikacji jest to, żeby przeżyć, czyli jakby te podstawowe komunikaty dotyczą takich podstawowych rzeczy, tak? Czyli zdobycie jedzenia, bezpieczeństwo, zdobycie partnera. I to jest jakby ten taki główny trzon. Moja ulubiona komunikacja to jest komunikacja właśnie ta miłosna. Chociaż jakby, ponieważ Dziki poradnik gadania jest książką dla dzieci, więc tutaj musiałam troszeczkę stonować się z to jest książka dla dzieci między 9 a 12 rokiem życia, więc już trochę można powiedzieć, ale też w jakiś taki odpowiedni sposób, żeby to nie było dla dzieci jakieś też tam krępujące. Także ta komunikacja miłosna jest przecudowna i to właśnie ten Tadeusz Skakun również tutaj jakby był takim przykładem tego, ale jakby ta wiosna jak nadchodzi i cały świat zaczyna się szykować do sezonu rozrodczego, to jest taki odlot i tam jest tyle takich cudownych rzeczy, właśnie te komunikaty takie, które są uniwersalne dla gatunku albo dla wielu gatunków, bo to są też takie komunikaty, które gdzieś tam w świat idą jakby bardziej i można je podglądać fajnie. Także no, cały czas są rozmowy, cały czas ta komunikacja jest i jakby człowiek przełamuje trochę ten szyfr, ale jeszcze nie do końca i to jest takie cudowne pole w ogóle teraz do doświadczeń, do obserwacji, także no, tu mnóstwo ciekawych rzeczy jeszcze cały czas się dzieje w tym. Komunikacja komunikacją. Ja osobiście chciałbym porozmawiać z tobą podczas zbliżających się targów książki w Warszawie, ale uczciwie rzecz biorąc nie wiem, czy się dopcham. Czy ty już czujesz się gwiazdą?
Absolutnie się nie czuję gwiazdą, to jest tak abstrakcyjne w ogóle. Nie czuję się też influencerem i bardzo mi to jakby nie leży, ja się zupełnie nie odnajduję w takiej roli. Faktycznie zapraszam bardzo serdecznie, będę na targach książki w Dzień Matki w niedzielę 26. Natomiast gwiazdą na pewno nie jakby ja jestem bardzo mało ambitnym człowiekiem, takim kompletnie w zasadzie, bez żadnych ambicji. I mi takie bardzo spokojne życie odpowiada, takie zupełnie bez afiszowania się i bez jakiegoś tam, bo to jednak wychodzenie do ludzi wiąże się z tym, że trzeba się z tymi ludźmi konfrontować jakoś tam. I to zawsze gdzieś tam jest dla mnie lekki stres, także unikam tego jak mogę i się raczej staram nie wychodzić aż tak, no ale czasami trzeba, no. Także nie czuję się na pewno gwiazdą, nie czuję się też influencerem, chociaż jakby muszę troszeczkę w tym być, ale tak. Nie, nie, wcale nie jesteś ambitna. Dwie książki. Już nieoficjalnie niektórzy twierdzą, że kolejne piszesz. Nie wiem, jak to tam wygląda, więc nie, no zero ambicji faktycznie. Ale skoro już ambicja, jak to jest wrócić do szkoły? Tak, to może jak kontakt podam, ja zaczęłam w tym roku, zostałam faktyczną, rzeczywistą panią z Przyry. To jest, kurczę, dosyć niesamowite przeżycie, dlatego że jakby ja zawsze chciałam uczyć, a natomiast teraz to uczę w 4. klasie szkoły podstawowej i to zderzenie z rzeczywistością jest dla mnie dość niesamowite. Ja uczyłam 8 albo 9 lat wykładałam na uczelni, uczyłam dorosłych i tam jakby do pewnego poziomu do poziomu jakby uwagi, tego jak zainteresowania moim tematem się przyzwyczaiłam. Potem prowadziłam różne zajęcia takie dla dzieci, jakieś takie dla młodszych dzieci, jakieś obozy, wyjazdy, ale to nadal było wszystko po pierwsze w kręgu moich zainteresowań takich ścisłych, bo mówiłam o tym, co lubię i co umiem i co jest fajne według mnie, więc łatwo mi się tym zachwycić i łatwo mi też ludzi zachwycić tym. Natomiast teraz, jak mam podstawę programową, którą muszę zrealizować i dodatkowo jeszcze czuję się bardzo odpowiedzialna za te dzieci, żeby one się tego nauczyły i żeby one to umiały i żeby to gdzieś tam wsiąkło, to się naprawdę zrobiło strasznie trudne. Ja mam cudowną dyrekcję w tej szkole i to jest w ogóle bardzo zachęcam Collegium Artes, szkoła pod Poznaniem. Bardzo, bardzo, w ogóle niesamowita szkoła, niesamowite podejście do nauki. I ja tam faktycznie nie mamy podręcznika, realizuję, żeby jakby swój podręcznik trochę realizuję podstawę programową w takim minimalnym zakresie, bo ona jest po prostu fatalna. I jakby tam jest tyle niepotrzebnych rzeczy, a takich potrzebnych, fajnych nie ma, że muszę tylko się opierać na tej podstawie. Natomiast dosyć duży taki, no, wyrżnęłam łebkiem w chodnik trochę, muszę przyznać, bo jednak praca w szkole jest mocno przebodźcowująca i bardzo dużo trzeba z siebie dać, żeby to było fajne i trudno jakby mi tak gdzieś mówić, że jakąś mam satysfakcję póki co z tego, bo jednak walczymy z tym, z tą podstawą programową, walczymy trochę jednak z takimi wymaganiami, które gdzieś tam są konieczne. Ja najchętniej bym po prostu, i to w tej chwili już robię, ale najchętniej bym po prostu wzięła dzieci do lasu i pokazała im przyrodę, bo wydaje mi się, że najważniejsze na takim etapie 4. klasy to jest jednak dzieci zachwycić tą przyrodą, tak żeby one chciały ją potem w przyszłości chronić. To jest taki mój, kurczę, najważniejszy chyba cel, żeby to młode pokolenie potem dbało o to, co jeszcze nam zostało. Dobrze, no, najchętniej wzięłabyś te dzieci do lasu, miejmy nadzieję, żeby wróciły, a skoro już o tych powrotach mowa, to w najnowszej książce wróciłaś do czegoś, co wszyscy lubią, temat znany i lubiany, czyli do stolców. Czy możesz zdradzić, kto płaci kupon za seks? No i właściwie w czym lepszym jest posiadanie oczu na nadmuchiwanym styliku? Dobrze pamiętam, stylik to był. Tak. To może od początku. Tak, w drugiej części, druga część jest moim zdaniem lepsza. To znaczy, bardziej taka jest pojechana. Moja ukochana pani redaktor Olga Goczyca-Popłaska tym razem troszkę mniej
mniej mnie chyba prostowała z jakimiś tam moimi zapędami, także jest bardziej taka po mojemu i przez to jest dosyć dużo tej kupy, niestety. Znaczy, niestety, mnie to strasznie temat bawi, zawsze mnie bawił temat kupy, także Kupa jest ważna. mojego syna również, także to sobie, ja też troszeczkę w tym kontekście pisałam dla niego. I faktycznie jest tej kupy tam dosyć dużo. Nawet ani ten nasza ilustracja, cudowna robaczka, też tam się mocno angażuje w tą sprawę z kupami i jest taki trochę luźniejsza jest ta książka. Tak, jeśli chodzi o to płacenie kupon za seks, to jest bardzo ciekawa, to jest strasznie w ogóle fajny, kiedyś nawet o tym artykuł pisałam, że tam czekoladki w takim kontekście taka kupa była ujęta, że bombonierka romantyczna. Mianowicie chodzi o pająki, które tam jest taka sprawa, to znaczy tak, inaczej, trudno mi tak naprawdę myśleć o tym, co robią pająki w kategorii seks, bo dlatego, że u nich nawet nie ma takiej klasycznej kopulacji, tylko jest po prostu samiec transponuje swoje nasienie do takich pompek, które ma na przednich łapkach, na nogogłaszczkach i on w tych pompkach to ma. I on musi podejść do samicy i samica z kolei też jest to absolutnie aseksualne, ma taką malutką kieszonkę od spodu ciała, spermatekę i ona po prostu musi tam to sobie umieścić, to swoje nasienie, a samica potem sobie to wyciąga i sobie z tego korzysta. No więc to takie jest bardzo mało, jakby można nawet mówić tutaj o jakiejkolwiek kopulacji czy o czymś takim. Natomiast, żeby to zrobić, samiec musi wejść pod samicę, w związku z czym jest w jakby dosyć niebezpiecznym położeniu ze względu na to, że najczęściej, znaczy nie najczęściej, często jest mniejszy, albo może najczęściej nawet tak, jest mniejszy od samicy i jakby musi to narazić życie. Dlatego niektóre pająki mają takie strategie, że wyręczają, znaczy tam różne są takie, które na przykład samicy masaż robią, taki, żeby ją trochę rozproszyć. No i są właśnie takie, które przynoszą jej upominki. No i upominki jakby w toku ewolucji to się fajnie zmienia, no bo na początku to było tak, że pająk upolował po prostu dorodną muszkę, zawinął ją tam odpowiednio w taki kokonik, wręczał samicy, samica się zajmowała tą muszką, a on tam sobie zrobił to, co miał. Natomiast z czasem pająki odkryły, że wcale ta muszka nie musi być taka duża, jeżeli będzie dobrze owinięta, bo samica będzie na tyle długo rozpakowywała ten podarunek, że on zdąży wszystkim się uwinąć. A po czasie kolejna jakby tutaj męska logika weszła, że po co w zasadzie w ogóle cokolwiek ma być jadalnego w środku, jak można po prostu dobrze opakować cokolwiek, no to mogą jakieś płatki kwiatów, jakieś kamyczki albo właśnie własną kupę. Opakowują szczelnie niteczką i zostawiają samicy i zanim samica odpakuje i zobaczy, to dostała, to samiec jest już dawno gdzieś w bezpiecznym miejscu. Także tak sobie to się rozwinęła ta myśl. Jest absolutnie uważam to za po prostu cudowne rozwiązanie. Natomiast z tymi stylikami, to jest też strasznie ciekawa historia. Są takie muchówki, one nie mają polskiej nazwy, to jest rodzina Diopsidae bodajże. One mają, to jest właśnie ten moment, gdzie pisząc miałam problem, bo gdybym pisała dla dorosłych, to bym napisała, że jednak się rozmiar liczy, a w zasadzie długość, natomiast no, pisząc dla dzieci to nie bardzo jakby w tym kierunku mogłam iść. Natomiast tak, tutaj wygląda to tak, że to są muchówki, które mają oczy osadzone na takich powiedzmy szypułach, to są tak jakby czółki, tak jak powiedzmy inaczej, tak jak wygląda ta u ślimaka, że jest oko na końcu takiego czółka długiego, tylko że u nich to nie jest ustawione pionowo, tylko jest ustawione poziomo, czyli tak jakby na wysokości oczu, ale te oczy są wydłużone na boki, nie wiem czy jasno to tłumaczę. W każdym razie one mają po prostu takie jakby na takim ogonku sobie powiedzmy są, tak, te oczy. I teraz okazuje się, że rozstaw oczu, czyli to jak szeroko te oczy są ustawione na tych stylikach, czyli na tych szypułach, świadczy o tym, czy samiec jest lepszy, czy gorszy. I dzięki temu, w momencie, kiedy jest walka, w cudzysłowie oczywiście, o samicę, to tutaj nie ma jakichś przepychanek, tylko samce stają naprzeciwko siebie i sprawdzają, który ma szersze widzenie, czyli który ma te styliki dłuższe i jakby szerszy rozstaw oczu. To ma o tyle swój sens, że to, jak długie są te styliki, przekłada się na to, jak dobrze te samce były odżywione jako larwy.
Czyli jakby świadczy o ich kondycji po prostu. Jeżeli larwa była w dobrym miejscu, mogła się dobrze odżywić i najeść i dobrze urosła, to potem po przeobrażeniu te styliki się robią długie i te oczy są rozstawione bardzo szeroko. Czyli tutaj po prostu jest tak jak takie pokaz siły, znaczy się pokaz witalności, ale taki bezdotykowy i bez jakiś nieinwazyjny. Krótka piłka, po prostu sobie samce stają, mierzą sobie co trzeba i wiadomo, który jest lepszy, który gorszy. No. Przyznam bez bicia, że gdy powiedziałeś, że nie wiesz, czy dobrze tłumaczysz, to na szczęście mnie obudziłaś, bo ja zatrzymałem się na tym, że rozmiar ma znaczenie i generalnie wiesz, to już mogło być wątkiem przewodnim, ale twoja książka jest prawdziwą skarbnicą wiedzy i prowokuje do przemyśleń. No, gdy pojawił się Ratel, którego największą fankę spotkałem kiedyś podczas zajęć z toksykologii, no nie sposób nie zacząć się zastanawiać, kto jest prawdziwym Terminatorem. On czy Arnold Schwarzenegger? Tak, ratel jest niesamowity. Ratel zwany również pszczołojamnikiem kiedyś. To jest zwierzak, który jest takim chyba jednym z większych twardzieli, jeśli chodzi o, albo może największym nawet, bo to jest zwierzak, którego boją się lwy, którego boją się hieny, bo on po prostu odchowywała małą kunę i jakby to jest rodzina łaścicowata, one mają bardzo specyficzne podejście do siebie, to znaczy one się po prostu nie patyczkują. I to tak powiedziałabym to inaczej, ale to nie patyczkują, niech zostanie. Nie, to znaczy one po prostu robią, co ma być zrobione, one się nie boją. One, wiadomo, oczywiście w takim normalnym kontakcie gdzieś z daleka, no to wiadomo, że będą uciekać. Natomiast w takim kontakcie bezpośrednim to jest zwierzak tak w ogóle odważny, i Ratel też to ma, to znaczy on się po prostu nie patyczkuje i robi to, co ma być zrobione. I odporność na nieprawdopodobną, na wszystko, na ból. On ma w ogóle, to jest taka ciekawsza rzecz, w ogóle tak, jako takie przystosowanie, czyli ma luźną skórę, czyli na przykład jeżeli jego coś złapie za plecy, to on, także normalny zwierzak inny nie mógłby się odwrócić i jakoś tam odgryźć, to on po prostu się w tej swojej skórze obraca w środku i atakuje. On jest też w tym wszystkim piekielnie inteligentny i to jest też niesamowite, bo jedną ze strategii Ratela on potrafi powalić bawoła, czyli zwierzaka no ileś 10 razy większego od siebie, w ten sposób, że po prostu atakuje jego podbrzusze, rozrywa na przykład jądra albo rozrywa jakieś fragmenty brzucha i czeka potem, aż to zwierzę się wykrwawi albo osłabnie na tyle, żeby mógł go zjeść. To jest w ogóle, to jest szok. I też ta inteligencja nieprawdopodobnie się na przykład opiekunowie w zoo, jak mają te ratele i mają się nimi zajmować. W ogóle bardzo polecam, są świetne filmiki też na YouTubie, gdzie to jest pokazane, jakie te ratele naprawdę są niesamowite. I one są mistrzami ucieczki, one są tak sprytne, tak cudownie obserwują wszystko. I właśnie w razie ataku one nie przejmują się tym, że na przykład jest tutaj jakiś jadowity zwierzak, bo one po prostu wezmą, odeśpią to i wstają już jak nowe. Mają taką super moc gdzieś tam w sobie. Także to jest zwierzak, czego nie chciałoby się spotkać. Jak ktoś się chyba bym wolała faktycznie lwa niż tego rotela gdzieś tam w przyrodzie spotkać, bo jest po prostu jest bardzo, bardzo dzielnym zwierzęciem i bardzo odpornym. Faktycznie pamiętam, widziałem kiedyś program i te ratele uciekały zewsząd, czy to z jakichś dołów, w których je zamknięto. Wchodziły do domów, potrafiły odsunąć wszystkie zasuwy. No Tak. więc faktycznie niezłe, a jak mówisz o tym dobrym metabolizowaniu toksyn, to od razu też taki uśmiech do Polaków, bo my też czasami musimy te toksyny na rano zmetabolizować. Pozostając chwilkę przy kulturze, to jeśli mam być szczery, no to gdy myślę o tobie i kulturze, to no zaraz przypomina mi się plakat z filmu Zanussiego Barwy ochronne. Nie wiem, czy go kojarzysz. Nie, nie. Ja jestem No to kulturalnie bardzo wsteczniona. widzimy na nim coś, co przypomina stwora udającego stolec w trawie. E, Dlatego tak mówię, więc dzisiaj z kolei filmy kojarzą nam się z wyśrubowanymi ideałami piękna. I tak naokoło starałem się to jakoś powiązać, żeby brzmiało, że ma sens przejście z punktu A do B. Tak dochodzimy do pytania, czy warto mieć najatrakcyjniejszą partnerkę w okolicy?
No tak, oczywiście. To znaczy, to oczywiście się wiąże z odpowiedzialnością i presją i tym, że trzeba potem bronić tej swojej partnerki albo bardziej się starać. Natomiast no niestety w przyrodzie jest, niestety, stety. Ewolucja promuje zdrowe, witalne osobniki, takie, które mogą urodzić zdrowe potomstwo i przekazać te geny, więc to jest oczywiste, że każdy będzie walczył o to, żeby tego swojego partnera, oczywiście mówię o przyrodzie, gdzie tutaj bo jakby ludzie mają troszeczkę inne standardy jeszcze, natomiast reszta zwierząt pozbawiona takich funkcji kory przedczołowej jak u człowieka, kieruje się pewnymi wyznacznikami atrakcyjności. I teraz jeżeli jakieś zwierzę jest atrakcyjne w takim rozumieniu zdrowe, witalne, odpasione, nakarmione, no to będzie wydawało zdrowe potomstwo, więc warto w takie inwestować. Ale to się wiąże z tym, że trzeba się bardziej postarać i to się wiąże z tym, że zwierzęta, które w jakiś sposób mają jakiś uszczerbek na tej atrakcyjności, no jakby są już tak pozamiatane, już po wszystkim. Tak na przykład jest z jaszczurkami, z winkami. To jest jedna ze smutniejszych rzeczy, jakich się dowiedziałam na studiach jeszcze będąc, że jaszczurka z winka, samiec, jeżeli straci ogon, bo zostanie zaatakowany, tam ten ogon odpada w ramach reakcji obronnej, to taki samiec już nie zdobędzie dziewczyny, że już jakby jego witalność została na tyle nadwątlona, że samice takiego nie będą chciały przyjmować. To znaczy oczywiście tam na bezrybiu i jak ryba, ale raczej taki samiec jest po prostu skazany na niepowodzenie i takiemu już się nie powiedzie. I niestety właśnie czasami jest tak, że zwierzęta powiedzmy mają swoje dzieciństwo, przeżywają w jakichś trudniejszych warunkach i jako dorosłe już nie mają szans, żeby osiągnąć jakieś tam pułap. Także no ale to właśnie zdobywanie najatrakcyjniejszej partnerki napędza to wszystko i to jest takie no, z punktu widzenia przyrodnika cudowne, no bo jest naprawdę co oglądać. Ja powiem tak, że muszę w końcu spotkać się z tobą na żywo, bo przez to, że spotkałem się za pośrednictwem teleinformatycznych różnych systemów, to nie mogę ci wejść w zdanie, a już gdy tylko powiedziałaś o tym uszczerbku na atrakcyjności, ja ponad 20 złamań, od razu po prostu się z tą biedną jaszczurką już identyfikuję i chciałbym jej pomóc, ale tutaj pytałem o najatrakcyjniejszą partnerkę, bo tam jeszcze w książce zaznaczyłaś, że najpierw ten zad jest czerwony, taki rzucający wyzwanie mężczyźnie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, teraz sobie uświadomiłem. E, To z kolei w pewnym momencie, że tak to kolokwialnie ujmę, zad przestaje świecić, no bo już jest zaciążona. Tak, to tutaj mówisz o tych dżeladach brunatnych. To są takie trawożerne małpy, które znaczy jakby do tego cały ta część się odnosiła, bo generalnie u części małp właśnie takie, to się nazywa modzele pośladkowe, czyli te tyłki takie czerwone, które puchną samicą. To właśnie był taki rozdział, gdzie miałam problem, żeby to napisać dla dzieci. Bo jednak dzieci widzą, jak idą do zoo, to widzą te małpki z czerwonymi wielkimi tyłkami opuchniętymi, gdzie tam te pawiany mają takie naprawdę już te zadki takie nabrzmiałe. Także to ciężko mi było to opisać w takich słowach w miarę dla dziecka przystępnych. Natomiast no jest to część natury, z której no jakby nie można jakby omijać tego. I tam faktycznie jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy samica jest płodna, kiedy już dorośnie i kiedy są ten czas, kiedy ona faktycznie może partnera zdobyć, to ten zadek zaczyna się tak mocno ukrwiony jest, zaczyna aż świecić praktycznie, bo to widać już z daleka. No i jakby to jest taka też trochę już, żeby samica nie była adorowana na próżno, no to w momencie, kiedy zajdzie w ciążę, no to przestaje już ten zadek świecić z daleka. A tutaj właśnie to był taki rozdział, bo jeszcze jak to śmiesznie zostało jakby zmienione w związku ze zmianą trybu życia, bo właśnie te dżelady brunatne, które są które się żywią trawą i siedzą na tyłkach przez większość doby, no to tutaj jakby ta komunikacja trochę byłaby słaba, no bo jakby taka samica miała ten czerwony tyłek, a on by był ukryty w trawie, to niewiele by dał. Więc u nich ta komunikacja się przyniosła na klatę i tam ta klata się po prostu robi czerwona, tam są takie łyse place i tam po prostu to wtedy się robi odpowiednio kolorowe, żeby samce widziały, że tutaj oto jest czas, że można iść w konkury. Tak, to ten moment, a chyba tam jeszcze zaznaczałaś, że samice kameleona też dają cynk, że już nie ma sensu, że po temacie, bo
Tak, i tutaj też jest właśnie, bo bardzo jest takie, bardzo walczę z takim błędnym przekonaniem, że kameleon, tak jak bardzo lubią ludzie przedstawiać na filmikach różnych, że jak wchodzi na jakieś tło, to natychmiast przyjmuje ten kolor tego tła. Natomiast u kameleonów zmiana kolorów, ta niesamowita, taka spektakularna zmiana kolorów, jest tylko w sytuacjach, gdzie to jest wzbudzone emocjami albo właśnie stanem fizjologicznym. Czyli to nie jest tak, że bo w zasadzie on wie, że on jest niewidzialny, bo on na co dzień ma takie kolory maskujące, więc ten kameleon nie musi się, nie ma takiego ewolucyjnego odruchu, że jak wychodzi gdzieś w jakieś inne tło, to natychmiast się zmienia, tak, bo on wychodzi z założenia, że jest na drzewie i jest niewidzialny, więc on nie musi się tutaj starać w tym zakresie. Natomiast te kolory służą komunikacji i w momencie, kiedy samiec broni swojego terytorium, to dostaje takich wściekłych, pięknych kolorów, żeby inny samiec wiedział, że tutaj się nie ma co panoszyć. I to jest też ten efekt, co u tych muchówek, czyli że jakby sam efekt wizualny ma jakby być czymś, co odstrasza przeciwnika. Czy tam jakiegoś intruza. Natomiast też, ponieważ samica, generalnie kameleony są bardzo agresywnymi jaszczurkami i też samica po to, żeby nie być prawdopodobnie tak myślę, że po to zostało wykształcone, żeby nie być napastowaną przez samcę, kiedy ona już jakby jest w tej ciąży, to w momencie tylko, kiedy pojawią się hormony ciążowe, natychmiast jej się zmienia ubarwienie na takie, które jest dla samców już w ogóle nieatrakcyjne, czyli na ciążowe. Też jest dość ciekawe, jak kameleon ma coś chore, to jest takie z weterynaryjnego punktu widzenia ciekawe, jak kameleon ma coś chore, na przykład wątrobę, to natychmiast to miejsce się robi czarne na skórze. To miejsce, gdzie to chory narząd, albo jak noga jest chora, to się noga robi chora. To jest takie dość interesujące. Także ta zmiana kolorów to w ogóle nie chodzi o tło i to nie chodzi o to, żeby się, znaczy oczywiście też w jakimś tam zakresie się maskuje, no bo to oczywiste też jest. Natomiast te takie fajne zmiany kolorów to dotyczą przede wszystkim właśnie tego, żeby skomunikować się między osobnikami. Dobrze, czarna wątroba, czarna noga, znowu trzeba użyć dużego fikoła, żeby przejść z pytania A do pytania B. No to tak, gelady kojarzą mi się nie od... No po prostu kojarzą mi się słowem gelato, to znaczy lody. Lody są słodkie. Na razie mówimy cały czas tak słodziutko o książce, więc niech do tego miodu, nie wiem, wpadnie łyżeczka dziegciu i spytajmy o coś, o czym nie ma w książce. Czyli jakim władcą jest husarz władca? Bo jest o nim, ja nie wiem, bardzo proszę mi tutaj powiedzieć, jest tyle ochów i achów, nie wiem jakim on jest władcą. A ty się zachwycasz cały czas nim. Husarz Władca, tak największa polska ważka. Prawdę mówiąc, ważki to jest w ogóle temat dla mnie nie ważki, bo ja jakby nigdy z ważki specjalnie się nie interesowałam ważkami. Natomiast ważka jest, no to jest po prostu największa ważka. Ja mam tylko jedną anegdotę w związku z husarzem Władcą, bo on ma nazwę gatunkową Imperator i tutaj jest, pamiętam jak moi studenci bardzo przejęci tym, że muszą po łacinie coś tam napisać i rozpoznać gatunki, to ktoś mi napisał, że husarz, władca, cesarz, imperator to było. Pełna nazwa według nich gatunkowa. Mój syn jest fanem Husarza Władcy i dlatego też zostało to opisane, gdzieś tam był wspomniany Husarz Władca, bo mój syn lubi Husarza Władcę. Natomiast ja jakby nie jestem, doceniam bardzo ważki, bo one są niesamowite, ale kompletnie się na nich nie znam. I tak trochę się ich boję, szczerze mówiąc, bo kiedyś jak byłam na odłowach nietoperzy, to mi ważka wpadła do kaptura po nocy i do teraz mam traumę i bardzo się boję takich rzeczy, które gdzieś tam łopoczą i latają za blisko mnie. Także zwłaszcza takie duże obiekty, które furkoczą, to jest jeden z moich największych lęków. Także ważki, bardzo lubię o nich czytać, ale tak nic specjalnie więcej mieć do czynienia nie chcę, także tak, a tutaj jakby tutaj chodzi o historię z polowaniem, tak? Że tam jakie one są, tak. To Uj, opisałam, bo ważki są najlepszymi, okazuje się, że ważki są najlepszymi myśliwymi w ogóle prawdopodobnie w świecie zwierząt. Mają, przez to, że mają takie wielkie gały i mają te oczy tak niesamowicie rozwinięte, no to są bardzo po prostu znakomicie polują tutaj. No, także to. dobrze, jak teraz o tym opowiadałaś, tak mi się od razu skojarzyło, że można by pójść za ciosem i tak jak jest ta odzież patriotyczna i nasza polska husaria, to ten husarz władca, pamiętamy, też by całkiem był. Ale zostańmy jeszcze chwilę przy brzęczących owadach, nim pójdziemy w patriotyzm i inne takie kierunki. Czym wabią partnerki te słynne idź stądy z memów? Tak, chrabąszcze mają.
Nie, to jest w ogóle taka moja straszna słabość, bo w ogóle są, nie, są trzy chrząszcze w Polsce, które następują po sobie miesiącami. Jest chrabąszcz majowy, jest guniak czerwczyk i potem jest wałkasz lipczyk jeszcze. I wałkasz lipczyk jest już taki trochę na moje standardy za duży, bo jak już zaczyna latać, to ja się trochę go boję. Natomiast chrabąszcz i guniak to są takie moje ukochane absolutnie cukiereczki, na które czekam. Bo one są takie strasznie ciamajdowate i to jest w ogóle dla mnie takie niesamowite, że te zwierzęta dają radę i jednak jakoś żyją, będąc takimi pierdołami absolutnymi. Jest, jeśli chodzi o to taka najbardziej chyba urocza część chrabąszcza, czyli tego cudowne czułki, to czasami właśnie na zdjęciach, kiedy on jakby rozczapierza je po to, żeby wywąchać dziewczyny, no to wygląda no pięknie, to jest takie trochę jelenie rogi się z tego robią, no wygląda to obłędnie. Samice też mają takie frędzelki, tylko znacznie mniejsze. Natomiast samce to już jest tak naprawdę wygląda jak narysowane to. I one są takimi, one wychodzą spod tej ziemi, bo one tam większość życia jako pędraki pod tą ziemią siedzą, wychodzą na ten świat i tak kompletnie nie ogarniają, wpadają wszędzie, rozbijają się, wszyscy je jedzą i są takie w ogóle biedne. A jednak dają radę i to właśnie też jest taki trochę takie podejście łasicowate do życia, czyli po prostu się nie patyczkują i ja pamiętam, jak to akurat z guniakami mieliśmy historię, że właśnie trzeba było je wyłapać, bo byłam na takim obozie dla dzieci, gdzie był apel i wszystkie dzieci siedziały na ziemi i ta ziemia taka wygrzana, że te biedne guniaki zaczęły wychodzić i latać, i żeby nie było paniki, żeby te dzieciaki się nie bały, no to my biegaliśmy dookoła i cichaczem łapaliśmy te guniaki i pakowaliśmy sobie tam w kieszenie, w nerki, w torebki, kto tam co miał, żeby je wynieść w krzaki, żeby po prostu nie było paniki w trakcie tego apelu. I pamiętam, że ja je wypuszczałam, wyrzucałam je wyciągałam je z nerki takiej i one tam już były połączone i kopulowały, także one mają po prostu takie podejście do tego, że w ogóle się, tak, jakie są warunki, nieważne, tak dopiero wyszedłem z ziemi, tutaj mam dziewczynę, to starczy, tak, są cudowne po prostu, to jest tak piękna ta wola życia u nich, mimo absolutnie braku jakichkolwiek umiejętności, tak naprawdę, można nawet latać tak naprawdę, no, noszą się w powietrzu, ale to w sumie bardziej na ich szkodę działa niż na pożytek, bo zaraz co się zje, nie, albo cudowne, cudowne zwierzaki. Wspaniałe jest to, co opowiadasz. No, wiem, że często otwierasz ludziom oczy, dlatego mam pewną prośbę. Odkłammy mity o wampirach. Wszyscy, że takie złe, a to podobno empatyczne całuśniki. No, a i tej krwi to symbolicznie piją. Tak, to znaczy to są czarne charaktery, bo jakby to picie krwi bardzo działa na wyobraźnię. Gdyby jakby odjąć ten wątek i tylko przypatrzyć się gatunkowi, jakby nie myśleć o tym, że ta krew jest obrzydliwa, to się okazuje, że to są jedne z najciekawszych, w ogóle na pewno nietoperze najciekawszych, ale w ogóle jednych z najciekawszych zwierząt, bo one są bardzo zżyte społecznie ze sobą, bardzo dbają o siebie nawzajem. Krew jest takim materiałem, który bardzo szybko się rozkłada w żołądkach i one bardzo szybko są głodne, do tego stopnia, że jeżeli taki wampir nie zje jednej nocy albo dwie z kolei, to już trzeciej może nie mieć siły, żeby lecieć. I tam jest właśnie taki motyw, że one się, te, którym się udało upolować, upolować krowę na przykład, albo upolować konia, bo one się głównie żywią krwią zwierząt kopytnych, to taki, któremu się udało i ma tą krew w żołądku, to na prośbę, czyli takie intensywne lizanie pyszczka przez innego nietoperza jest w stanie zwrócić trochę tej krwi, jakkolwiek to brzmi, bo jednak gdyby to było coś innego, nektar, nie? To jakby nie byłoby to takie obrzydliwe, ale w momencie, kiedy mówimy o tym, że jakieś zwierzę zwraca krew, a drugie to zjada, no to już się robi dramat. Natomiast w momencie, kiedy odjąć cały ten kontekst krwi, to są naprawdę niesamowite zwierzaki. I też warto zauważyć, że to picie krwi, tak, bo to są malutkie zwierzątka. I one, kiedy podlatują, one wyglądają dość strasznie, jak biegają po ziemi. To też trzeba przyznać, bo one mają taki, to co kiedyś gdzieś w jakiejś ankiecie czytałam, dlaczego się ludzie boją pająków, że mają niepokojący sposób chodzenia. Te nietoperze też mają taki niepokojący sposób chodzenia, taki trochę gorszy niż mysz, bo mysz jakby ucieka tak na wprost, natomiast te nietoperze tak trochę między pająkiem a myszą czyś tak biegają po ziemi. I to też trochę strasznie wygląda. Natomiast one jak podchodzą do tego zwierzątka, żeby tam tej krwi się napić, to po pierwsze chcą to zrobić
jak najdelikatniej, bo wiadomo, że jak taka krowa się obudzi w trakcie, no to po prostu go rozdepce. Także one najpierw sobie mają nieprawdopodobny system jakby gryzienia. To znaczy one mają w ogóle zęby, które są ustawione do siebie tak, że się ostrzą. Także one mają ostrość skalpela chirurgicznego. I najpierw taki nietoperz sobie goli pole operacyjne, czyli tam wycina sobie włoski i następnie to nie jest tak, że one mają te zęby, tak nie wiem, jak czasami jakieś sobie ludzie wyobrażają wampiry, że wbijają je jak przez słomkę piją, tylko one delikatnie nagryzają to miejsce, jeśli też one wyczuwają termikę, czyli tam, gdzie jest mocno ukrwione, tam sobie nacinają. Zlizują tą krew, bo też mają w ślinie substancję, która zapobiega krzepnięciu, więc sobie mogą tam polizać tej krwi trochę. I one też, ponieważ muszą niskokaloryczny, a wysokoobjętościowy posiłek przyjąć, to mają taki system szybkiego odprowadzania wody i zanim jeszcze wystartują, jak są takie opitek, takie bąki, że już byłoby im ciężko lecieć, to jeszcze szybko siusiu zrobią i wtedy dopiero lecą. Także tutaj to i tak jest objętość tej krwi jest malusieńka, to nie jest tak, tylko jakby wszystko się rozchodzi o to, że one niestety tą wściekliznę przenoszą. I to jest bardzo duży problem, dlatego że nic się za bardzo nie da z tym zrobić, bo w rejonach, gdzie one występują, jest bardzo no jest ubogi, to są te ubogie rejony, więc nikt nie ma jakby możliwości, żeby to jakoś albo bydło zaszczepić, które one atakują, ani żeby je jakoś zaszczepić, tak jak u nas się szczepi lisy. No nie ma takiej możliwości, dlatego jest bardzo duża niechęć społeczna do tych wampirów, no bo jednak czasami się zdarza również, że gryzą ludzi. Także kurcze są strasznie biedne i niestety to, że one są tak cudownie społeczne i tak o siebie dbają i są w ogóle takimi niesamowitymi zwierzętami pod tym względem, to jest wykorzystywane na ich szkodę, bo no, miejscowa ludność łapie nietoperza, smaruje go trucizną i wypuszcza. I taki zatruty nietoperz leci do kolonii, gdzie one się nawzajem liżą, całują, tam sobie z dzióbków spijają i po prostu inne nietoperze też zatruwa i niestety jest jakiś tam większy pomór. Także bardzo to jest trudne, bo z punktu widzenia biologa, przyrodnika to jest tak fajny gatunek, trzy gatunki, bo to są trzy gatunki. Natomiast z punktu widzenia ludzi rozumiem, że to może być stresujące jednak mieć takiego. No nie chciałabym się też obudzić z nietoperzem w łóżku, tak, znaczy inaczej. Nie wiem, czy mogę, bo miałam nietoperze, które biegały mi po pokoju nocami, natomiast to nie były nietoperze, które mogłyby mnie ugryźć, a przynajmniej nie tak, żeby celowo wypić krwi. Także nie chciałabym się obudzić w takiej sytuacji. Myślę, że nikt by nie chciał. Także tą niechęć rozumiem, ale no to są naprawdę cudowne zwierzaki. No i mają piękną nazwę flugmysza, więc to jest super zwierzę. Przejdźmy do czegoś weselszego, bo tak troszkę jednak smutno się zrobiło. Czy jest sens tworzenia dyskoteki dla pszczół, skoro po kilku tańcach wszyscy wychodzą? Tak, to jest cudowne pytanie. No tak, pszczoły komunikują się tańcem. Myślę, że to już jest takie coś, co gdzieś tam wsiąkło trochę do świadomości społecznej, ludzie o tym wiedzą. Ta komunikacja jest fantastyczna, bo pszczoły są sobie w stanie przekazać koordynaty miejsc, gdzie jest jedzenie, gdzie można nawzajem sobie przekazują robotnice, które latają tam w te miejsca. Są w stanie sobie bardzo, bardzo precyzyjnie przekazać, gdzie to jest. W ogóle takie eksperymenty robiono, że na przykład tym pszczołom, ci naukowcy wstrętni jakieś kawały robili tym pszczołom, że właśnie na przykład ustawiali jakieś jedzonko, kładli na łódce, łódka na środku jeziora i pszczoły biedne wracały do ula, mówiły tańczyły innym pszczołom, że wow, tam jest super jedzonko i lećcie tam, a tamte się pukały w głowę i mówiły, no stara, przecież to jest środek jeziora, tam nic nie ma i w ogóle nawet nie leciał sprawdzić. Także to jest też weryfikowane. No i taka pszczoła wracając do ula z jakiegoś fajnego miejsca, może jakby przekazuje w taki bardzo konkretny sposób, bo to zostało odszyfrowane i one tam trzęsą tą dupką swoją i w zależności od tego, ile razy tam tą dupką machnie, to te pszczoły liczą i one są w stanie lecąc policzyć, to też zostało fajnie stwierdzone, one liczą jakby
takie pionowe elementy, czyli na przykład to może być, nie wiem, słonecznik, drzewo, wbite widły albo jakieś tam inne rzeczy, które zwracają tą pszczelą uwagę akurat, bo są jakieś tam spełniają warunki. I one są w stanie to policzyć. Że na przykład robili coś takiego, że wylot z ula zamykali taką długim tunelem, taką rurą długą. I tam były na przykład różne ilości takich pionowych kresek. I potem w zależności od tego, na przykład jak w tej rurze, i na końcu rury było jedzonko. I teraz pszczoła wlatywała w rurę, liczyła sobie, że powiedzmy 20 kresek, wracała do ula, mówiła, że tam 20 kresek, 20 razy machnęła pupcią, musicie tam lecieć, po czym złośliwi naukowcy zabierali tą rurę i te biedne pszczoły ze złymi koordynatami leciały na przykład bardzo daleko, no bo 20 takich elementów musiały minąć. A potem na przykład w drugą stronę sprawdzali, że tam na przykład tylko takie 3 kreseczki były, tam paski były namalowane na tej rurze w środku. No i ta pszczoła leciała, patrzyła, że tylko 3, no to te z kolei wysłane przez nią robotnice w zasadzie zatrzymywały się tam na przykład tam 3-4 metry od ula i nic nie było. I znowu wyszła na kłamce, nie? Taka biedna pszczoła. Także tam są dość ostro trollowane, natomiast jakby sama idea tego tańca to jest cudo po prostu, to jest cudo. To jest naprawdę cud natury, to jest jedna z ciekawszych rzeczy w ogóle chyba przyrodniczo. Czy jeszcze przez naukowców taka pszczoła mogła dostać łomot od sióstr? No po prostu. Tak, na kłamczuchę wyjść po prostu. Ale rozumiem, że tak, skoro pszczoły mają te ustalone sygnały, no to już potrafimy je częściowo odczytać, czy tak całościowo, że tak jak wiemy, że jak pies macha ogonem, to dobrze, a jak kot, to raczej nie. Tak, no jesteśmy w stanie odczytać, to zostało, ten kod został odczytany i jesteśmy w stanie gdzieś to rozpoznać. I jakby dzięki temu jakby rozumiemy, powiedzmy, jak one działają w jakimś tam stopniu, co jest o tyle bardzo ważne, że taka znajomość tej komunikacji może pomóc w ochronie gdzieś tam tych pszczół. Czy jakby będziemy mogli to kiedyś wykorzystać na takiej zasadzie, żeby przekazać im jakąś informację. To by był czat, bo można by było powiedzieć pszczołom, że słuchajcie, tam nie leźcie, bo tam jest kiepskie jedzenie, lepiej idźcie gdzie indziej, tam gdzie nie ma oprysków, albo coś tam innego, nie? Albo na przykład lećcie tam, bo teraz robimy miód lipowy, a później tam gdzie indziej, bo faceliowy i no. Także to by było fajne. To odczytywanie tych sygnałów to jest to jest niesamowita moc. Jest na przykład z tymi pieskami preriowymi. Ja tam, bo o to, moment. Nie, Jest ta sprawa piesków preriowych, które okazało się, że mają nieprawdopodobnie zaawansowany język. Nieprawdopodobnie, bo są w stanie ten język tworzyć. Ja w ogóle używam określenia język, ale mój mąż, który jest humanistą, mnie tam doprowadził do pionu, że to nie można tak mówić, bo to nie spełnia tam wszystkich, zwierzęta nie spełniają wszystkich warunków, żeby to można było nazwać językiem. No więc ja to tak roboczo nazywam sobie językiem. I jakby u tych piesków preriowych język jest w ogóle zupełnie nowy poziom. To znaczy one są w stanie opisywać rzeczywistość, one potrafią nazywać rzeczy, których nigdy nie widziały wcześniej. One potrafią bardzo precyzyjnie określać ofiarę napastnika do tego stopnia, że są w stanie w swoim języku inaczej nazwać psa, a inaczej kojota. Są w stanie powiedzieć, że idzie człowiek w żółtej bluzce z parasolką, albo idzie człowiek wysoki, niski, z czymś dziwnym w ręce. Tak, one są w stanie takie rzeczy sobie przekazać, ale to wiemy dlatego, że człowiek, który to stwierdził, to bada je od już 30 lat bodaj, bo teraz już oczywiście zapomniałam, co ja tam napisałam w tej książce, zawsze mam z tym problem. W każdym razie bada je od dawna i tylko dlatego wiemy, że ten język jest tak skomplikowany i że te ich gwizdy są tak precyzyjnie są w stanie określić różne rzeczy. Więc to, że my odczytujemy tą mowę zwierząt, to jest akurat mowę pszczół tak świetnie, świetnie, w jakim stopniu już odczytaliśmy, to tylko dlatego, że mamy tak bliski kontakt z tymi pszczołami, że te pszczoły jednak są zwierzęciem tak od dawna już trzymanym przez ludzi, powiedzmy w niewoli, że jesteśmy w stanie je tak dobrze zbadać. Natomiast to, ile jeszcze tego jest, jaka to jest skala tego, czego jeszcze nie poznaliśmy i inne zwierzęta, że jakby odczytanie ich języka jeszcze jest przed nami, to jest ogrom w ogóle wiedzy jeszcze do zbadania, do przyswojenia.
Bardzo miło się rozmawia, ale no niestety muszę o to spytać. Czy to diabeł zmusza ciebie i zwierzęta do gadania? Bo znowu coś o lucyferazach, lucyferynach i innych szatańskich pomiotach napisałaś. Tak, no to nie, tutaj akurat tak jest kwestia świetlików, tak, które mają możliwość bioluminescencji, czyli świecą sobie tymi swoimi tyłkami. I faktycznie one mają tam takie substancje, które ten blask produkują i one mają takie nazwy, dlatego że tam to od światła, nie? Pochodzi. Lucyfer zresztą też to zdaje się jest chyba niosący światło, czy coś takiego. Kiedyś tak gdzieś przeczytałam. Także tutaj jest odnośnie tego, nazwa jest z tego, od tego pochodzi. Same świetliki są też odlotowe. Kiedyś pisałam taki mniejszy artykuł gdzieś tam o tych świetlikach, magazyn przyrodniczy Salamandra bardzo polecam, zawsze mam tam jakiś artykuł. To tam właśnie pisałam, tak, o świetlikach i tam jest niesamowity u nich w ogóle rytuał, bo samica, ponieważ ma tą swoją, znaczy nie o wszystkich gatunków, to akurat tutaj o tych polskich mowa, i samica świetlika ma tą swoją lampkę od spodu umieszczoną, w związku z czym, a samica jest nielotna, jest w ogóle tak, wygląda taką, tak, no średnio ciekawie powiedzmy, bo samiec jest taki ładniejszy, jak chrząszczyk po prostu wygląda, błyszczący. Natomiast samica świeci i wabi tego samca i nie chce jej się, znaczy się nie chce jej się, żeby nie musiała tego odwłoka odginać co chwila, żeby pokazywać tą lampkę, którą ma od spodu, po prostu sobie leży na plecach i leży sobie i świeci i czeka, aż ten samiec ją odnajdzie. To jest też taki absolutnie przekomiczny element tutaj tej biologii ich. Tak, a te lucyferyny wszystkie są substancjami też prawdopodobnie to ma w ogóle funkcję ochronną, bo między innymi dlatego to wiadomo, że u larw również to świecenie występuje, także to nie jest tylko komunikacja typowo miłosna i typowo związana z wabieniem partnera, ale też gdzieś tam ma jakieś inne umiejscowienie czy znaczenie. Dobrze, dobrze, już chyba podczas naszej poprzedniej rozmowy doszliśmy do tego, że z tymi świetlikami to może pomrowy miałyby troszkę jednak inne zdanie, ale tak, no odpowiedź była, czyli tak, czyli to diabeł, dziękuję, bo nie chciałem odpowiedzieć wprost, ja już wiem. No niestety powoli czas kończyć tę rozmowę. Mam nadzieję, że zaostrzyliśmy wam apetyty na najnowszą książkę Agnieszki, Dziki poradnik gadania, mega porcja wiedzy o zwierzętach, gdzie dowiecie się o zajadach, które nie powinny pękać, łódeczkach używanych przez goryle, czy dlaczego kraby mają różne szczypce. Nim jednak oddać się lekturze, mamy dla was małe ogłoszenie. Otóż już niedługo stworzymy dla was przynajmniej kilka odcinków podcastu, w których pani z Przyry przybliży nieznane strony znanych zwierząt. Pierwszą bohaterką będzie oczywiście potomkini T-Rexa, czyli jej wysokość kura. Numer 2 to świnia, a dalej się nie rozpędzajmy. Dlatego zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić tego wydarzenia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich do kolejnych spotkań z tobą. No a jak mają już niedosyt, to mogą cofnąć się do naszego poprzedniego spotkania. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.